Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj obiecywany materiał, recenzja Hori Flight Stick. Dzięki uprzejmości przy stanie gracza mogłem dorwać w łapy ten oto kontroler. Moje pierwsze wrażenia możecie już sobie obejrzeć w jednym z filmików, klikając tą kartę u góry. Ale przejdźmy do sedna. Przepustnica. Kładąc dłoń na niej, nasze środkowe palce naturalnie spoczywają na podłużnym przycisku, który przyjął funkcję przycisków L1 i R1. Służą one do skręcania samolotem. Palec wskazujący kieruje się w stronę małego joysticka, który przyjmuje właściwości D-pada z DualShocka, a kciuk spoczywa na przycisku R3 oraz L2 plus R2. A w niewielkiej odległości od nich jest kolejny joystick. Mamy też tutaj przełącznik 1, 2, 3, który zmienia predefiniowane ustawienia przycisków. Na podstawie przepustnicy znajduje się także logo Ace Combat 7, jako że cały zestaw jest sygnowany tą właśnie grą, oraz przycisk Home PlayStation. Co ciekawe, na przepustnicy znajdują się jeszcze dwa pokrętła, których zastosowania za cholerę nie byłem w stanie rozwikłać. Całe sprawy wrażenie solidnego, a potęguje to też m.in. taki lekki opór, jaki stawia przepustnica przy przesuwaniu jej, co tylko dodatkowo potęguje wrażenia i dodaje realizmu. Ten opór możemy wyregulować sobie za pomocą małej śrubki znajdującej się tutaj w podstawie. Ja tego nie używałem, bo odpowiadała mi w zupełności ta, jaką zaoferował sprzęt zaraz po wyjęciu z pudełka. Przejdźmy teraz do joysticka. Tutaj również podstawa jest bardzo solidna, dodatkowo ma ona... Przepraszam, zajęty jestem. Strasznie liniejesz. No, przejdź. Dziękuję. Na podstawie joysticka świecisz tyłkiem do kamery. Mówię coś. Okej. Na podstawie znajdują się takie oto śruby. Nie jestem pewien, czy to są śruby, czy to po prostu jakieś tłoczenia, ale wyglądają fachowo. Jakby były chromowane albo z jakiegoś metalu. Na pewno to sprawiałyby lepsze wrażenie. Ale tak czy inaczej wygląda całkiem fajnie. Pierwszą rzeczą, oprócz wspomnianych śrub, jaka rzuca się w oczy, jest touchpad. Doskonale znany z kontrolerów DualShock 4. Znajduje się także na podstawie. Następnie, kiedy chwycimy joystick w dłoń, nasz kciuk naturalnie spoczywa wtedy na przycisku L3 plus R3. Unosząc delikatnie kciuk w górę, będziemy mogli sięgnąć przycisków trójkąt, kółko oraz kwadrat, a także dwóch małych joysticków. Ten wyższy to tak naprawdę gałka analogowa, doskonale znana z pada, oraz mini joystick, którym możemy wydawać komendy naszym kompom. Delikatnie z boku, z prawej strony, są dwa duże przyciski Share oraz Options, no wiadomo do czego służą, a nasz palec wskazujący ląduje na fajnym, fachowo wyglądającym czerwonym przycisku. W tym wypadku jest to odpowiednik krzyżyka z DualShocka 4. Bardzo fajnie się sprawdza i jak oglądaliście kiedyś Top Gun albo inne filmy z samolotami w roli głównej i marzyliście o tym, żeby złapać za taki joystick i postrzelać sobie, to jest dokładnie takie uczucie, jakie chciałbyś mieć za dzieciaka. Z brzegu obudowy znajduje się przełącznik, który umożliwia wybór trybu pracy, w zależności od platformy, do jakiej jest podłączony. Po drugiej stronie znajduje się suwak, dzięki któremu regulujemy czułość tego kontrolera. Mamy do wyboru 3 poziomy: wąski, normalny oraz szeroki, a także wbudowane gniazdo mini jack, dzięki czemu podłączymy tutaj przewodowe headsety. Bardzo fajna rzecz. Ok. A jak wyglądają wrażenia płynące z rozgrywki na tym kontrolerze? Od razu zaznaczę, że nie ma co porównywać rozgrywki na zwykłym DualShocku a na Flight Sticku. To są zupełnie inne doznania. Co więcej, Ace Combat 7 pozwala na rozgrywkę na PlayStation VR, co w połączeniu z tym kontrolerem daje niesamowite wrażenie. To uczucie pędu, kiedy ruszasz i dosłownie czujesz to wgniatanie w fotel, to jest nie do przecenienia.
Ok, podsumujmy szybko plusy tego urządzenia. Solidne wykonanie, kompatybilność z kilkoma sprzętami, przez co baza gier, w których możliwe jest wykorzystanie tego kontrolera, znacząco się powiększa. Świetne wrażenia płynące z rozgrywki, potęgujące doznanie realizmu, o ile można mówić o realizmie w Face Combat 7. Świetna ergonomia. Chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do rozłożenia przycisków, ale kiedy już opanujemy to wtedy naprawdę wszystko staje się intuicyjne. Radar site's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Minusy. Nie da się na tym kontrolerze komfortowo grać, trzymając go na kolanach. Jest zupełnie niestabilny. Po prostu zapomnijcie o tym. Nawet nie myślcie. Do komfortowej rozgrywki konieczne jest przytwierdzenie go do jakiegoś blatu, bo inaczej będzie się chybotał w bardziej intensywnym akcjach. Cena. To jest bodaj jeden z najdroższych kontrolerów, jakie miałem okazję testować. Aktualnie kształtuje się w okolicach 750 zł, o ile się nie mylę. Jest to dużo, aczkolwiek jakość wykonania i fan płynący z rozgrywki jest w stanie usprawiedliwić tą cenę. Ale to zależy oczywiście indywidualnie od każdego z Was. Jest jeszcze jeden minus, o którym nie wspomniałem, a dla mnie osobiście nie jest jakąś wielką przeszkodą, aczkolwiek jest warty odnotowania. Dead Zone. Chwilę po premierze Ace Combat 7 pierwsi użytkownicy, którzy mieli okazję zakupić grę w zestawie z tym kontrolerem, wypowiadali się dość negatywnie o wspomnianym Dead Zone, czyli odległość od wychylenia od pionu joysticka, w którym gra nie rozpoznaje ruchu tym joystickiem. Za chwilę zobaczycie nagranie, gdzie testuję każde z ustawienia czułości i sprawdzimy, jak ta martwa strefa prezentuje się w rzeczywistości. Ok, a teraz zaczynamy test martwej strefy tego joysticka. W tym momencie mamy sprzęt ustawiony na ustawienia narrow, czyli ruch joystickiem powinien być wykrywany jak najwcześniej. Zobaczmy, jak działa skręcenie. W tym momencie fajnie też dają sobie znać silniczki, które wbudowane w joystick, które drżą zupełnie jak w DualShocku. Też to potęguje doświadczenia płynące z rozgrywki. O. I też tak jak wspominałem o niestabilności, lekkie wychylenie i już, jeżeli nie jest przytwierdzony za pomocą przyssawek, no to jest mało stabilny momentami. A nawet to nic dynamicznego się za bardzo nie dzieje. No, czyli jak widzimy, nie jest tak źle z tą responsywnością. O, właśnie przebiegł Ragnar. Niestety widać było tylko jego ogon. I rzucił swoją kość. Ok, zmieńmy teraz ustawienie na normal. I zobaczmy, jak sprawa wygląda w przypadku tego ustawienia. Ciężko stwierdzić, czy to faktycznie różnice w wykrywaniu tego ruchu są aż tak znaczące. Wyleciliśmy poza obszar misji. Grajmy od początku. Ok, i jeszcze raz. W lewo. Wcale nie trzeba tak bardzo. Ok, a teraz ostatnie ustawienie, czyli szerokie, wide. I zobaczmy, jak tutaj będzie się sprawowało. No tu faktycznie, szczególnie do przodu, wychylając gałkę do przodu, wychylając joystick do przodu, troszeczkę później łapie, tak samo do tyłu. No faktycznie, na tym ustawieniu to mamy ewidentnie duże opóźnienia w wykrywaniu ruchu.
No, na szczęście mamy pancerny samolot. Okej, i tak to wygląda. Nie jest źle. Zalecam granie na ustawieniu Narrow. Wtedy mamy naprawdę przyzwoity czas responsywności. I wcale to, co tak było podnoszone w internecie larum, że Dead Zone jest okropny i przeszkadza w grze, jak dla mnie, no to nie jest to jakimś wyznacznikiem czy powodem, który by zdyskwalifikował zakup tego sprzętu. Jest ok. Dla mnie akceptowalny. I to tyle. Mamy przed sobą kawałek świetnie wykonanego kontrolera z drobnym mankamentem w postaci Dead Zone, martwej strefy, oraz dość wysoką ceną. Czy warto go kupić? Wszystko zależy od tego, jak bardzo lubicie strzelanki lotnicze, bądź lotnicze gry. Musicie pamiętać, że ten kontroler nie będzie współpracował z każdą grą na PlayStation 4 ani PlayStation 3. I to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia. Do następnego. Cześć!